trwają na Was, które też projektują, bo... Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni. Z tej strony Marta i chciałam dzisiaj Wam przedstawić zestawienie 10 zapachów mocarzy letnich. Wiem, że bardzo często szukacie zapachów, które nie są przez słońce zjadane, które trwają na Was, które też projektują, bo wydaje mi się, że lato jest takim momentem, kiedy najbardziej nam zależy na tym, żeby pachnieć, żeby nas wszyscy czuli. My po prostu automatycznie czujemy ten vibe tego słońca, tej takiej chęci, nawet flirtu z innymi. Mam wrażenie, że lato w ogóle jest taką porą flirtów międzyludzkich, takiego podobania się, chęci podobania. No bo wiadomo, że zimą to raczej myślimy o tym, żeby było nam ciepło, a nie żeby jakoś przekonywać do siebie ludzi zapachem. Raczej bardzo często pachniemy otulaczami, które jeszcze nas właśnie docieplą. Z myślą o nas wtedy używamy bardziej perfum. Natomiast lato uważam, że jest typowo taką porą roku, kiedy szczególnie zależy nam na projekcji właśnie zapachów. I o takich dzisiaj. Zestawienie nie ma żadnych miejsc, ponieważ te zapachy między sobą ogólnie się różnią. Ale chciałabym zacząć od pierwszego zapachu, jakim jest zdecydowanie Pêche Mirage. To jest moje, pamiętajcie, subiektywne zdanie co do każdego z tych zapachów. Na mnie one projektują i są bardzo silnie wyczuwalne przez otoczenie. Każdy z tych zapachów, o którym Wam dzisiaj powiem, był sprawdzany na moim mężu i nie tylko. I one wszystkie silnie projektują przez cały dzień tak naprawdę oraz mają ogromną trwałość. Słońce ich nie zjada. To są zapachy, które były testowane w bardzo wysokie temperatury przy dużym nasłonecznieniu. No i od razu Wam mówię, że jeżeli chodzi o Pêche Mirage, to tego zapachu jestem pewna. A jeżeli kochacie zapach brzoskwini, wręcz takiej musującej z zamszem, którą ja osobiście wyczuwam, gdzie mam też głosy, że nie wszyscy ten zamrz wyczuwają, przez co wydają Wam się te perfumy płytkie, one płytkie nie są. To jest niesamowity zapach w moim odczuciu. Zapach, który od wielu, wielu lat mi się sprawdza, to jest któraś już butelka w mojej kolekcji i który zawsze muszę mieć. I jak myślę o lecie i o mocarzu i o zapachu, który będzie na mnie trwał i projektował jak żaden inny, to zawsze myślę o wodzie toaletowej L'Impératrice od Dolce & Gabbana. To jest po prostu dla mnie coś niesamowitego, jak wspaniale ten arbus tu gra. Jak to jest letnie, świeże, piękne po prostu. To jest bardzo wesoły, bardzo pozytywnie nastrajający mnie zapach, po który sięgam i jak mam taki trochę trudniejszy czas, bardziej skomplikowane rzeczy dzieją się w moim życiu, to wiem, że on mi po prostu ten humor turbo poprawi. Jeżeli poszukujecie zapachu, który nie zawiedzie Was absolutnie w żadnej sytuacji, to na ten zapach zdecydowanie możecie postawić. Jeżeli macie przeznaczony oczywiście większy budżet. Chodzi o Maison Crivelli i Hibiscus Mahajat. To jest dla mnie przepiękny kwiatowo, wręcz ten hibiskus ma taką owocowość w sobie. On właśnie nie jest tak zwyczajnie kwiatowy. Dla mnie to jest taka gęstość wręcz delikatnie owocowa, ale oprócz tego tańczy ze skórą. I ta skóra w ogóle nie jest ani kwaśna, ani żadna. Ona tylko jakby powoduje pewną lekką pudrowość tego zapachu oraz taką świeżość, taki balans, że to nie jest przesłodzone. To jest zapach słodki, ale nie jest przesłodzony. On jest idealnie zbalansowany, jest naprawdę piękny i generalnie ja rozumiem hype na ten zapach, mimo że na pewno znajdą się wśród Was osoby, które nie wiedzą, o co tyle hałasu, ale ja wiem. A jeżeli poszukujecie nie do zdarcia zapachu, który będzie projektował i naprawdę 90% użytkowników ten zapach tak odbiera, jest jako silnie projektujący, jako totalnego mocarza. Jeżeli lubicie droższe zapachy,
serdecznie Wam polecam. Tak się będzie przyplatało chyba, wiecie, droższe, tańsze, bo teraz znowu propozycja tańsza. Letniaczek przepiękny, przecudowne liczy, wspaniały owocowy zapach, który kojarzy się i z wakacjami, ale też jest bardzo, bardzo projektujący i trwały, a mam na myśli Shanghai Le Soir od Sherigana. Kupiłam drugi egzemplarz, ponieważ zostałam poproszona o to, żeby to zrobić, więc stwierdziłam, że jedna butelka poszła, a że jest to na tyle piękny i naprawdę idealny na tę porę roku zapach, to jednak kupię. One są naprawdę niedrogie, te zapachy, więc serdecznie polecam, bo 100 ml za 330 zł to myślę, a w promocji myślę, że spokojnie za 300 zł nawet gdzieś znajdziecie, może nawet poniżej, jak poczekacie na promkę. Także to nie jest wygórowana kwota, a będziecie pachnieć wyjątkowo, bo ten zapach jest świetnie zrobiony i będziecie pachnieć tak, że doda Wam to energii, będziecie projektować i będzie to zapach bardzo, bardzo długotrwały. Kolejny zapach, który dla mnie jest taką bombą totalnie cytrusowo-mszaną, zieloną. Przepiękny jest ten zapach. Ja uważam, że on ma w sobie coś i intrygującego, i bardzo przy tym orzeźwiającego i wesołego. Jest taki złożony, a jednocześnie bardzo prosty w odbiorze i podoba się ogromu ludzi, od razu Wam mówię, a chodzi o Hasivat marki Nishane. Mówiliście, że się czyta Nishane, więc czytam Nishane, bo też widziałam, że na internecie większość Nishane czyta tę markę, nie Nishane, jak ja wcześniej czytałam, więc niech będzie Nishane. I teraz tak. To jest zapach, tak jak powiedziałam, cytrusowy na wstępie, ogólnie też owocowy, bo jest tu chyba jakiś ananas, ale przede wszystkim wszystko siedzi na mchu. Jest to bardzo mszany i przy tym zielony zapach, ale bardzo, bardzo pozytywnie odbierany. Tak jak mówię, on jest niby zapachem złożonym i nie jest tak prosto zbudowany, a jednocześnie ma bardzo prosty odbiór. Nie wszyscy ten zapach, od razu Wam mówię, wyczuwają na sobie przez cały dzień. Bo wydaje mi się, że ogólnie zapachy zielone to jest tak, że bardzo łatwo inni na Was wyczuwają, a niekoniecznie Wy musicie. Dlatego, że bardzo wiele osób na zielone zapachy ma anosmię, jeżeli szczególnie one są zbudowane na cytrusach i na takiej zieloności bardzo, bardzo nam znanej, bo to jest zapach, który widzimy, nasz nos zna z przyrody i tak dalej. On jest naprawdę świetnie zrobiony. I słuchajcie, natomiast nie zakładajcie, że go nie czuje cała reszta, ponieważ on projektuje i to bardzo. To jest bardzo projektujący zapach i uwierzcie mi, że jak Wam się wydaje, że on już nie pachnie po 5 godzinach, to on nadal pachnie i ludzie będą zwracać na niego uwagę i wiem, bo to przetestowałam. Ja sama go wyczuwam cały dzień, ale znam osoby, które na sobie nie wyczuwają go cały dzień, ale inne osoby zwracają uwagę, że pachniemy i wręcz komplementują. Jest to przefantastyczny, cytrusowo-zielony zapach, moim skromnym zdaniem. Jeżeli natomiast lubicie połączenie róży z szafranem, który to połączenie daje lekką metaliczność, ale przy tym całą otoczkę robią również owoce, to polecam Wam Lovers od Fragrance du Bois, bo jest to, nie da się ukryć, zapach niesamowicie wibrujący. Tu jest właśnie połączenie róży z szafranem i powiem Wam, że jestem po testach w ogóle od Oleny z próbek i tam też takie połączenie jest, róży z szafranem i to jest bardzo intrygujące i fascynujące połączenie. Szafran jest wtedy totalnie inny. To jest właśnie dla mnie taki trochę metaliczny szafran, taki chłodny wręcz bym ujęła. Róża dodaje słodyczy, też słodycz znajduje się tutaj z owoców.
Zapach jest bardzo wesoły i bardzo, bardzo letni, słuchajcie, w odbiorze. Niezwykle projektujący, bardzo, bardzo silny, ale jest to jednak trochę inna propozycja niż wszystkie, które Wam podałam do tej pory. Niemniej, absolutnie słońce nie zjada tego zapachu. Jeżeli lubicie zapachy, które orzeźwiają Was kwasowością, są takie kwaśne, że troszkę wykręcają buzię, ale przy tym niezwykle orzeźwiają, no i przepięknie się utrzymują i projektują. To No Stones zdecydowanie musicie się poznać z tą marką, bo ona Wam da ogromną projekcję. I jesteście w stanie, kupując 2 zapachy, naprawdę zapłacić za ten zapach niedużo. Casa di Capri, mam też Sole di Coco. Nie podałam Wam go tutaj tylko dlatego, że chciałam wybrać jeden z kolekcji. Natomiast tamten wypada trochę bardziej męsko, a ten jest typowo uniseksowy. Więc mówię Wam o tym, ale Sole di Coco tak samo niesamowicie projektujący i letni zapach. Ten zapach próbki wzięło ogrom ludzi, bo jak widzicie, że ja prawie nie mam, tak naprawdę jestem w stanie go zużyć, raz, dwa, trzy. Ten zapach wzięło ogrom ludzi, kupiło próbki i nie spotkałam się jeszcze, żeby ktoś powiedział o nim coś negatywnego albo że jest słaby. To jest tak projektujący, silny zapach, że mój mąż czuje go z kilometra dosłownie i potrafi komplementować mnie przez cały dzień, kiedy go mam. Sam go też uwielbia. Uważa, że jest to niesamowicie orzeźwiający letni zapach z ogromną projekcją. Kolejna propozycja tańsza, jeszcze tańsza, to jest zaraz we współpracy z Jo Malone i to jest Salty Ocean Bouquet. I to jest zapach, który ja mam dzisiaj na sobie, który naprawdę projektuję. Wyszłam z Pumbą i z Wojtkiem na spacer i już dostałam komplementy, że niesamowicie pachnę od sąsiadów, dlatego że to jest tak przepiękny, morski, słony, ale też zielony zapach, kwiatowy. Coś niesamowitego, ja go czuję na sobie cały czas. On tak przepięknie krąży, tak fajnie orzeźwia, jest tak niesamowitym zapachem. Ja po prostu uwielbiam go i szczerze powiem, nie wiem, jak ja mogłam wcześniej nie znać tego zapachu. W ogóle nie ma chyba zapachu w tej linii, który by mi się nie podobał, powiem Wam szczerze. A ten na lato to jest w ogóle jakiś must have. Teraz podam Wam zapach piżmowy. Podam Wam tańszy, bo o tym droższym też często mówię, więc podam Wam dzisiaj tańszą wersję tego zapachu, a chodzi o mainstream i Pure Mask Blanc Narciso Rodriguez, to jest ten najnowszy. On ma cholernik, ma takie parametry, jest to jak wiadomo zapach czystościowy, lekko słodkie piżmo, w wersji czystościowej, ale dla mnie to nie jest proszek do prania. Niektórzy początek przynajmniej tak wyczuwają, ja nie. Dla mnie to jest niezwykle eleganckie piżmo i normalnie pewnie wzięłabym tu na przykład Mask Therapy, bo one naprawdę są no, w podobnej estetyce. Ale ponieważ no, chciałabym, żeby to było takie bardzo cenowo zróżnicowane, to wzięłam Wam właśnie ten zapach. I jeżeli, tak jak ja, mieliście problem z tym piżmem wcześniejszym od Narciza, że go nie wyczuwaliście, ten zapach ja czuję na sobie cały dzień i wszyscy dookoła go czują, bo jest silnie projektujący. Powiem Wam, że niektórych nawet to zabija, w sensie użytkowników, te osoby, które jeszcze nie są tak dobrze scalone z tego rodzaju piżmem, to tego rodzaju zapachy też potrafią męczyć, bo to niby jest comfort scent, ale z drugiej strony nie do końca. Wiecie, to jest wszystko bardzo indywidualna sprawa, ale dla wszystkich, którzy kochają tego typu piżmo i lubią się w czystościowych zapachach, no to poznajcie koniecznie ten egzemplarz, bo naprawdę latem żadne słońce go nie wypala. A teraz coś, co jest niesamowitym połączeniem, fantastycznym i co jest tak silnie wakacyjne, że nie macie pojęcia. Ale przy tym, jak jest wakacyjne, ma genialne parametry.
To jest mój najnowszy nabytek z marki Ramon Monegal Flower Power Ibiza. To jest zapach owocowy, ale tu są takie inne owoce i jeżeli kochacie truskawkę, która jest bardzo realistycznie podana, to właśnie tu jest przepiękna truskawka. Jest też pieprz, ale przede wszystkim co czujemy, to moim zdaniem cudowne, niesamowite połączenie tej truskawki z konwalią. Coś niesamowitego, słuchajcie. Czuć też odrobinę wanilii, która to tak fajnie dosładza, ale nie przesładza. I w ogóle wanilia tutaj bardzo dobrze, że się znajduje i ją czuć, bo moim zdaniem ona jakby wydobywa taką naturalność truskawki, naturalny zapach truskawki, o tak bym to ujęła. Przepiękny jest ten zapach. Jest tu oczywiście jeszcze kapka róży. Nie, no ten zapach jest typowy na wakacje, jest niezwykle projektujący i świetne parametry, jeżeli chodzi o trwałość. Ja Wam powiem, że ja się rozkochałam w tej marce, mam ochotę wykupić wszystko, co oni mają i oczywiście oni mają różne ceny, ale ja za ten zapach zapłaciłam 400 zł. Jest mnóstwo zapachów tej marki, które kupicie za 400 zł, ale są też takie, za które trzeba zapłacić 1200. To wszystko zależy. Oni mają różne linie, bo to nie jest tak, że tworzą linię, ta jest linia #Flower Power, właśnie, ale są też inne i trzeba zwracać uwagę. Jest też hiszpańska linia, gdzie jest właśnie zapach flamenco, jeden z bardziej znanych i on jest dosyć drogi, ale na promce też da się go znaleźć w dobrej cenie. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak bardzo na poszukiwanie jakiegoś zapachu tej marki się nastawicie. Moim zdaniem wtedy znajdziecie go w dobrej cenie. I to by była cała moja dziesiątka. I ja mam bardzo dużo silnie projektujących jeszcze zapachów letnich, o których mogłabym Wam powiedzieć. I jeżeli będę miała ku temu możliwość, to oczywiście jeszcze to zrobię i nagram najwyżej drugą część takiego filmiku. Ale na dzisiaj ta dziesiątka to jest moim zdaniem the best of the best. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli film Wam się podobał, o komentarzu oraz o podbiciu, jeżeli takowe Wam jeszcze zostały. Dzięki. Pa, pa!